w chyba roku 75 rozpoczyna się słynny proces niemiecki w Düsseldorfie. Tak, czytając te akta procesowe, zwłaszcza tej pierwszej fazy procesów, i jeszcze w 1944 roku, no, wstrząsający jest obraz tego okrucieństwa tej załogi, bo tu mówimy rzeczywiście o tym, że w przypadku Majdanka to osądzenie sprawców, można powiedzieć, w skali, to znaczy, jeżeli mówimy, ilu sprawców dosięgła sprawiedliwość, to jest znacznie pod tym względem lepiej niż w przypadku innych obozów, niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. No ale na przykład te postaci właśnie wspomnianych przez ciebie kapo, kobiet, które przeszły do historii, czy były nazywane przez więźniarki Majdanka jako kobyły. Jedna z nich tak była nazywana, bo deptała więźniarki na śmierć. Nad ustawiającymi się i ruszającymi wolno naprzód kolumnami więźniów krążą kraczące wrony. Sąsiad mój powiada, witają tak nowe ofiary. Przechodzimy przez śpiące miasto, gdzieniegdzie wczesny przechodzień przystaje i patrząc na nas smutnym wzrokiem w milczeniu kiwa głową. Kroczymy powoli z naszymi tobołkami, gęsto obstawieni przez SS-manów uzbrojonych w EMPI, maszynowe pistolety gotowe do strzału i trzymanych na smyczy kilkadziesiąt wilków, dogów i dobermanów. Po kilku kwadransach dochodzimy do obozu. Widzimy setki drewnianych bloków rozstawionych opodal szosy prowadzącej z Lublina do Chełma. To jest Majdanek. Ustawiają nas przed jakimś barakiem i czekamy. Kobiety idą dalej. Widzimy więźniów w szarych ubraniach, w niebieskie pasy, straszliwie wynędzniałych, uginających się i ledwo wlokących nogi pod ciężarem jednego siennika. Ktoś z naszej grupy uspokaja, że to prawdopodobnie rekonwalescenci po tyfusie. Ktoś inny radzi zjeść resztę zapasów żywnościowych, bo wszystko nam zabiorą, ale nikt nie daje temu wiary. Nadchodzi kilku SS-manów, stopni ich nie rozróżniam, i każą nam wejść do pustego baraku. Tam musimy szybko się rozebrać i trzymać w ręku wszelkie przedmioty wartościowe oraz odzież. Taki rozkaz. Stoimy. Nadzy i czekamy. Wieże baraku stajennego są na oścież otwarte. Dostajemy gęsiej skórki. Czekamy może godzinę. Wreszcie zaczyna się czytanie listy transportowej. Wyczytani przechodzą na drugą stronę baraku. Odczytanie 700 nazwisk trwa długo. Wywołani rozstają się ze swoimi zapasami żywności i ubraniami, których nikt nie oznacza ani nazwiskiem, ani numerem. Fragment wspomnień Józefa Kwiatkowskiego. 485 dni na Majdanku. Koncentrationslager Lublin, czyli Majdanek. Decyzja o stworzeniu tego obozu zapadła w lipcu 1941 roku podczas wizyty Reichsführera SS Heinricha Himmlera w Lublinie u jego bliskiego współpracownika, szefa policji i SS na dystrykt lubelski,
krwawego Odilo Globocnika. To na początku miał być obóz pracy, gdzieś dla 25 do 50 tysięcy osób. Tak, przypomnijmy, bo w tym kontekście to jest bardzo ważne. Reichsführer SS Heinrich Himmler od 7 października roku 1939 na mocy decyzji Adolfa Hitlera jest również komisarzem Rzeszy do spraw umacniania Niemczyzny na wschodzie. I w tym charakterze także ta jego podróż na Lubelszczyznę latem 1941 roku była istotna, ponieważ Niemcy, władze niemieckie, czytaj komisarz Rzeszy do tych spraw, Heinrich Himmler, ma konkretne plany wokół tej części okupowanej Polski. Przypomnijmy, na początku zresztą władze niemieckie rozważały tak zwany plan Nisko, to znaczy stworzenia tam tak zwanego rezerwatu dla ludności żydowskiej. Mówimy o dystrykcie lubelskim generalnego gubernatorstwa. No ale lipiec 1941, pierwsze tygodnie wojny Niemiec przeciwko Związkowi Sowieckiemu zmieniają perspektywę. Tak, bo tu już Niemcy idą i starają się zrealizować ten całościowy plan przekształcenia rasowego Europy, czyli to, co oni znowu tak nazywają eufemistycznie germanizacją, no ale to de facto oznacza, że z pewnych terytoriów zostaną ludzie wygnani, a szczególnie z całego terytorium Polski, wygnani i wymordowani. Dotyczy to Żydów. Żydzi mieli zostać wszyscy wymordowani, Polacy mieli zostać wymordowani tylko częściowo, no i część gdzieś tam przesiedlona na wschód miała zostać wynarodowiona i stać się no, taką grupą niewolników, którzy będą pracowali, wynarodowionych niewolników, którzy będą pracowali dla Niemiec, dla chwały Niemiec, dla chwały Wielkiej Rzeszy. Tysiącletniej Rzeszy Niemieckiej. Parę słów o administracji machiny śmierci. Może jeszcze jedna rzecz, bo o tym nie powiedzieliśmy. Właśnie już na początku roku 1942 ten obóz, zapada decyzja, że to jednak będzie obóz większy, że to nie będzie tylko obóz pracy, no bo też jest pytanie, co zrobić z ogromną liczbą sowieckich jeńców. Ten obóz wtedy jest rozbudowany, no i wtedy to jest być może nawet jeden z największych na początku 1942 roku obozów tego typu w Europie. Przypomnijmy, że ta decyzja, o której wspomniałeś, zapada w szczególnym momencie. Rozpoczyna się na terenie generalnego gubernatorstwa akcja Reinhardt, czyli akcja ludobójczej eksterminacji Żydów, żydowskich obywateli Rzeczypospolitej. I teraz właśnie a propos administrowania machiną ludobójstwa. Żydzi z getta lubelskiego, oni giną w Bełżcu, nie na Majdanku. Tak to ta machina, którą nadzorował Globocnik, funkcjonowała. Obóz na Majdanku, przypomnijmy, to był obóz koncentracyjny, gdzie eksterminacja ludzi, która oczywiście trwała codziennie, nie miała takiej skali, jak to miało miejsce właśnie na przełomie 1942-1943 roku w położonym nieopodal Bełżcu, Sobiborze czy w Treblince trochę dalej. To jest ważny element tej machiny eksterminacyjnej, którą Niemcy w tej części okupowanej Polski wprowadzili w ruch. Przypomnijmy, w tym samym czasie, mówimy lata 42-43, trwa ludobójcza akcja na Zamojszczyźnie i Majdanek oczywiście jest ważnym elementem tego całościowego procesu. Bo to jest taki obóz przesyłowy. Ludność polska wysiedlana z Zamojszczyzny przez Globocnika i jego podwładnych. To jest taki obóz na drodze ich do Niemiec, bo ta ludność w większości przesiedlana jedzie do pracy na Niemiec i znowu oni też są skazani na pracę, na chwałę III Rzeszy. Może jeszcze zwrócę uwagę, bo o tym nie powiedzieliśmy, bo gdy mówiliśmy o tych obozach akcji Reinhardt, no to tam skala mordu to były setki tysięcy. Od prawie 200 tysięcy w Sobiborze do prawie 900 tysięcy
w Treblince. Tutaj ta skala jest oczywiście mniejsza, bo to jest, jak zwróciłeś uwagę, obóz trochę innego typu. Przez ten obóz przeszło, tak się liczy, około 130 tysięcy. No i zginęło w nim około 80 tysięcy ludzi, z tego 60 tysięcy Żydów. Reszta to byli właśnie Polacy, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. Ale obóz na Majdanku odegrał też tą krwawą, dramatyczną rolę w tym, co, znowu eufemizmy niemieckie, władze niemieckie nazwały akcją dożynki, Erntefest. Mówimy o roku 1943. 3 listopada 1943 roku. Czyli w jakimś sensie epilog akcji Reinhardt. Tak, jednego dnia Niemcy mordują 18 tysięcy osób. Jednego dnia 18 tysięcy Żydów to też są jakieś bite rekordy przez tą machinę zbrodni. Co prawda to jest tylko jeden dzień, ale to też jest trudne do wyobrażenia, bo my o tym też nie mówiliśmy, bo ten obóz, przekształcając się, w tym obozie zamontowano również komory gazowe. Tam oczywiście rozstrzeliwano ludzi, to był na samym początku przynajmniej najpopularniejszy sposób przez Niemcy pozbywania się i mordowania ludzi, no ale potem na Majdanku wybudowano komory gazowe i one, co jest warte zwrócenia uwagi, one przetrwały po dziś dzień. Tak, Niemcy nie mieli czasu na przeprowadzenie tak systematycznej i skutecznej akcji zacierania śladów, jak udało im się w Treblince, Bełżcu czy Sobiborze. Między innymi także dlatego, że no właśnie ta część Polski była stosunkowo szybko zajęta przez Sowietów. Mówimy o lipcu roku 1944. Niemcy nie mieli czasu. Oni się skoncentrowali w tych ostatnich tygodniach funkcjonowania Majdanka na egzekucjach ludzi, którzy jeszcze pozostali przy życiu, ale nie mieli już czasu na zlikwidowanie tych materialnych śladów zbrodni. Majdanek jednak pozostał symbolem martyrologii i Polaków, i Żydów, i jeńców sowieckich, podobnie jak zamek w Lublinie. Zamek, który w Polsce międzywojennej był wykorzystywany jako areszt. W tej funkcji został przejęty przez władze niemieckie, które od jesieni roku 1939 osadzały tam polskich więźniów, także, czy przede wszystkim reprezentantów polskiej elity. W listopadzie 1939 roku Niemcy aresztują w Lublinie, w kolejnych falach tych aresztowań, dziesiątki reprezentantów polskiej elity, między innymi profesorów świeckich i duchownych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którzy tam są osadzani. Później także między innymi część z nich jest osadzana w Majdanku. I Zamek Lubelski, i to jest też część wspólna, która łączy te dwa miejsca, Majdanek i Zamek w Lublinie. On także był potem wykorzystywany przez tak zwanych wyzwolicieli. Zaraz do tego dojdziemy, bo ten lipiec 1944 rok, kiedy Sowieci wkraczają do Lublina, nie powiem oswobadzają, bo to jest na pewno... Zajmują Lublin. Tak, on jest z dwóch względów ciekawy, bo rzeczywiście Majdanek w świadomości europejskiej chyba też zajmuje ważną rolę, bo Sowieci wkraczając do Majdanka, czy wkraczając do Lublina, widząc ten obóz, wykorzystują go propagandowo. To jest przez Sowietów wykorzystywany ten obóz. Tam powstaje film. Słynny pisarz Wasilij Grossman pisze na ten temat reportaże. Wasilij Grossman, jeden z najwybitniejszych pisarzy sowieckich, pisze książkę Los i życie, wielką epopeję o II wojnie światowej, gdzie ma odwagę porównać, zderzyć ze sobą totalitaryzm
niemiecki i totalitaryzm sowiecki, wskazując na systemy łagrowe i systemy obozów komunistycznych. I to jest przyczyna tego, że te zbrodnie na Majdanku, one zyskują szeroki rozgłos w Europie, ale nie mówi się o tym, że zaraz po zajęciu Lublina i Majdanka NKWD wykorzystuje ten obóz do tych samych celów, do których wykorzystywali go Niemcy. Tak jest. Na Majdanku NKWD tworzy tak zwany obóz filtracyjny, przede wszystkim dla żołnierzy Polskiego Podziemia Niepodległościowego, Armii Krajowej i innych formacji. I Zamek Lubelski także jest wykorzystywany przez NKWD i podporządkowany mu Urząd Bezpieczeństwa do przeprowadzania polityki terroru wobec właśnie Polaków niegodzących się z nową okupacją. I tutaj widzimy ten diabelski pakt, który niby po 22 czerwca roku 1941 przestał obowiązywać, ale on ciągle działa. Ciągle działa. Na koniec trzeba zwrócić uwagę i powinniśmy zająć się sprawcami i kwestią, czy ci sprawcy zostali ukarani, czy nie. Bo już pod koniec 1944 roku, na przełomie listopada i grudnia 1944 roku są władze polskie, tak? Czy to PKWN? Tak, organizują pierwsze procesy Niemców i ich wspólników kapo obozowych i są już pierwsi skazani. Te procesy przed sądami polskimi trwają sukcesywnie chyba do 1948 roku. No i w wyniku tych procesów jest skazanych około 100 osób. Sprawców niemieckich, członków załogi, ale również pomocników typu kapo. I jednocześnie w chyba roku 75 rozpoczyna się słynny proces niemiecki w Düsseldorfie. Tak, czytając te akta procesowe, zwłaszcza tej pierwszej fazy procesów, jeszcze w 1944 roku, wstrząsający jest obraz tego okrucieństwa tej załogi, bo tu mówimy rzeczywiście o tym, że w przypadku Majdanka to osądzenie sprawców, można powiedzieć, w skali, to znaczy, jeżeli mówimy, ilu sprawców dosięgła sprawiedliwość, to jest znacznie pod tym względem lepiej niż w przypadku innych obozów, niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. No ale na przykład te postaci właśnie wspomnianych przez ciebie kapo, kobiet, które przeszły do historii, czy były nazywane przez więźniarki Majdanka jako kobyły. Jedna z nich tak była nazywana, bo deptała więźniarki na śmierć. Majdanek często też w takim powszechnym, czy też takim skojarzeniu jest identyfikowany z martyrologią kobiet i dzieci, bo też o tym trzeba pamiętać, to szczególnie wstrząsająca karta tej martyrologii. I te akta procesowe ujawniają ten bezmiar tego okrucieństwa. Kobieta, która zazwyczaj kojarzy się z delikatnością, a na pewno nie z okrucieństwem, tutaj na służbie Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, one pokazywały straszliwe oblicze. Jeszcze na koniec zwrócę uwagę na Düsseldorf i różny stosunek sądów niemieckich do zbrodniarzy, różny od sądów polskich. Wydawać by się mogło, że 75 rok to jest to już jest dawno po pewnej cezurze, jeśli idzie o stosunek Niemców, sądownictwa niemieckiego do zbrodniarzy hitlerowskich, że przed tymi sądami ci zbrodniarze zaczynają być sądzeni już na poważnie, a nie sądy zajmują się głównie sposobem ich uwolnienia i uniewinnienia. I ten proces, mimo że trwał już stosunkowo późno, bo to jest 75
80, no jest powrotem do tych starych praktyk. Wielu z oskarżonych zostało uniewinnionych, a ci, którzy zostali skazani, no to powiedzmy, że te kary nie były szczególnie dotkliwe. To jest dobry przykład, sądzenie sprawców z Majdanka. O tym będziemy pewnie wielokrotnie mówili, ale stosunek wymiaru sprawiedliwości polskiego i stosunek wymiaru sprawiedliwości niemieckiego do niemieckich zbrodniarzy wojennych różnił się niestety diametralnie.